Ewel Szapi i witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Powiedzcie mi, czy byliście może w takiej sytuacji podczas świąt? O, ten jest dla mnie, dzięki mamo! To pianki. Mamo, ja chciałam piankę Ewę. Nie pianki od cioci Ewy, chciałam piankę Ewę. Dobra, to też się chyba nadania. Co może oznaczać, że ten filmik jest dla was, albo dla waszych najbliższych, którzy nie do końca wiedzą, jak poradzić sobie z faktem posiadania cosplayera w rodzinie. Przygotowałam więc dla was dzisiaj taką listę najbardziej przydatnych czy popularnych przedmiotów, które cosplayer chciałby znaleźć pod choinką. Jeżeli chcecie uniknąć jakichś nietrafionych podarunków w tym roku, zapraszam do oglądania. Zróbcie sobie może jakieś ciepłe kakaoko, ponieważ ten filmik będzie nieco długawy. Ja już chyba nawet mam moje pianki do kakałka. Lecimy. Założyłam sobie, że ta lista powinna być dość elastyczna w kwestiach budżetowych, tak aby takie prezenty były na każdą kieszeń. I zacznijmy więc od takich mniejszych prezentów, które można dorzucić do jakiegoś większego podarunku, albo ewentualnie skompletować większy właśnie prezent z tych małych elementów. Na pierwszy ogień pójdą rzeczy, które każdy cosplayer zużywa non-stop, więc na pewno będą bardzo praktycznym prezentem, jak na przykład wkłady do kleju na ciepło. Takie wkłady schodzą nam jak woda i można kupić je na przykład w Castoramie, w większych opakowaniach po kilogram, 2 kg i jest to cena mniej więcej 70 zł za takie właśnie opakowania. Innym klejem, który dość często zużywamy, będzie również kropelka czy jakieś inne superglue, więc to również może trafić do naszego prezentu. Dla osób, które lubią szyte kostiumy, na pewno takim praktycznym prezentem będą na przykład bębenki do maszyny do szycia, albo na przykład jakieś nowe właśnie igły i do maszyny, i do szycia ręcznego, albo jakieś agrafki. Fajną innowacją będą również klipsy, które spinają materiał razem ze sobą i są takim zamiennikiem szpilek. Wszystkie te rzeczy powinniście móc kupić w hurtowniach krawieckich albo na internecie. Coś, co również przyda się każdemu cosplayerowi, a zawsze schodzi w ilościach hurtowych, są nowe nożyki do cięcia. Możecie zakupić na przykład całe opakowanie takich noży skalpelów, które są właśnie bardzo dokładne, z zmiennymi ostrzami i na pewno będzie to fajny prezent. Ewentualnie możecie też kupić takie nieco droższe, ale na pewno lepsze jakościowo noże do tapet, razem z wymiennymi wkładami. Ostry nożyk to podstawa przy robieniu każdego kostiumu, więc wydaje mi się, że cosplayer doceni taki prezent. Inną rzeczą, którą zużywamy naprawdę dość nałogowo i bardzo często się niszczy podczas pracy, są pędzle. Polecam szczególnie pędzle ze sztucznym włosiem z nylonu, są one o wiele większe i bardziej dokładne, więc również będą po prostu bardziej precyzyjne i przyjemne w używaniu. Takie pędzelki również można kupić w bardzo fajnych, kolorowych i obszernych zestawach, więc one naprawdę będą fajnie wyglądać jako taki ładnie opakowany prezent pod choinką. Dla cosplayerów, którzy zajmują się perukarstwem, polecam na pewno jakiś nowy lakier do włosów. Najlepiej taki najmocniejszy, jaki znajdziecie na półce sklepowej. One naprawdę bardzo często i mocno schodzą, więc myślę, że taki prezent będzie bardzo doceniony. Dobrze im będzie również sprawić jakąś główkę, na której mogą stylizować peruki. Ja polecam takie albo właśnie styropianowe, nieco tańsze, ale one się dość często zużywają, albo można zainwestować w jakąś lepszą, bardziej wytrzymałą, na przykład na stojaku. Wiecie co, ogólnie rzecz biorąc, nowa peruka również nie będzie złym pomysłem na prezent, ale musimy się wcześniej dowiedzieć, jaką postać ta osoba planuje, ewentualnie jaki ma być to kolor peruki, albo chociaż długość. Ostatnią małą rzeczą, która przyszła mi teraz do głowy i chcę wam polecić, będą takie półperełki dekoracyjne. Można je kupić w każdym sklepie plastycznym, w jakimś Empiku, na internecie. One są naprawdę bardzo dostępne w różnych rozmiarach i kolorach, a my cosplayerzy wykorzystujemy je głównie przy jakichś małych detalach. Zazwyczaj używamy ich do wykonywania jakichś, wiecie, małych nitów, albo jakichś właśnie oszukanych łączeń, oszukanych jakichś ozdóbek na zbroi, coś, co można potem przemalować i wygląda fajnie i spójnie z naszą pianką. Mnie one zawsze schodzą jak woda, więc wydaje mi się, że dla każdego cosplayera to będzie fajny dodatek do prezentu. Przejdźmy teraz do prezentów, które są nieco droższe, ale wydaje mi się, że są bardzo istotne dla każdego cosplayera, który chce rozbudować swój warsztat. Na pewno polecę wam dużo narzędzi i pierwszym z nich na przykład będzie szlifierka Dremel. Taką szlifierkę możemy dorwać już na przykład od 100 do 300 zł, to jest taki fajny przedział cenowy i takie narzędzie jest strasznie przydatne, ponieważ możemy nim wiercić, szlifować, ścierać, wiecie, robić jak właśnie jakieś dziurki, to jest naprawdę bardzo przydatna sprawa dla cosplayera. Przydatny również na pewno będzie nowy pistolet na klej. My cosplayerzy zużywamy ich masę, one bardzo często się przepalają, więc wydaje mi się, że jeżeli chcemy zrobić jakiś fajny prezent, to warto zainwestować w jakąś lepszą markę, jakąś lepszą jakość i wtedy on będzie bardzo długo służył. Dobrze będzie kupić na przykład opalarkę. To jest narzędzie, które bardzo często używamy w cosplayu, na przykład do pracy z termoplastykami. Nowa maszyna do szycia to na pewno będzie świetny pomysł na prezent, chociaż z tego spektrum bardziej, wiecie, droższych prezentów, ponieważ ceny takich naprawdę, lepszych maszyn zaczynają się od 300-400 zł. Polecam również areograf, ale koniecznie w zestawie z kompresorem, ponieważ sam pistolet bez kompresora po prostu nie działa. Tym narzędziem możemy malować na przykład większe powierzchnie, ale same ogólnie farby akrylowe nigdy nie są złym pomysłem na prezent.
W sklepach plastycznych możemy kupić na przykład bardzo ładnie spakowane, gotowe zestawy różnych farb akrylowych, właśnie w różnych kolorach tęczych. Ja oczywiście zawsze będę polecać kupić takie podstawowe kolory jak biały, czarny, wiecie, brązowy, czerwony. Takie naprawdę kolory, które często są zużywane. A jeżeli wiecie, że wasz cosplayer już posiada areograf, to wydaje mi się, że taki zestaw właśnie farb do areografu to będzie absolutny hit prezentowy. Niestety są one nieco droższe, więc staramy się zazwyczaj je kupować nieco oszczędnie, wiecie, troszkę mniej tych kolorów. Stąd wydaje mi się, że jeżeli Mikołaj przyniesie taki zestaw farb, to każdy cosplayer będzie naprawdę przeszczęśliwy. Innym bardzo przydatnym i wydaje mi się dość wszechstronnym prezentem będzie duża plastikowa walizka. Cosplayerzy bardzo często podróżują z dużym bagażem. Wiecie, od konwentów na sesje zdjęciowe do różnych innych miast. I taka właśnie walizka na kółeczkach, plastikowa, wytrzymała z rączką, to naprawdę może być ogromne zbawienie. Wydaje mi się również, że taka walizka będzie dość sensownym prezentem nawet dla rodziców, którzy nie są fanami cosplayu. Więc jeżeli macie taki problem i nie wiecie do końca co polecić waszym rodzicom właśnie jako prezent dla was, to myślę, że walizka będzie świetnym pomysłem. A mówiąc o prezentach, które są dość praktyczne, a jednocześnie wartościowe dla rodziców, którzy chcą dać swoim dzieciakom coś naprawdę fajnego, będą to na przykład książki cosplayowe. Niestety w tym momencie na polskim rynku mamy tylko jedną książkę w formie fizycznej i jest to książka od Kamui Cosplay właśnie na temat robienia zbroi, którą nie chwaląc się jam tłumaczyła, więc mogę wam ją właśnie serdecznie z czystym sercem polecić, ponieważ no, znam w niej każde zdanie i wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo, bardzo pouczająca i przydatna. Ale jeżeli wasi najbliżsi sobie świetnie radzą z językiem angielskim, to wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką książkę zamówić z zagranicy. I na przykład szczególnie polecam wam książki od Punish Props, inne książki Kamui, książki Lightning Cosplay, czy na przykład teraz wychodzi książka od Yai Han. I wszystkie linki stawiam tutaj na dole w opisie, żebyście mieli łatwy dostęp do tych właśnie podręczników. Jakby co, to nie jest sponsoring, ja po prostu bardzo szanuję pracę tych ludzi. Z uwagi na kończący się rok, również wydaje mi się, że fajnym pomysłem będzie zakupienie kalendarza. Ale takiego zwykłego, może na przykład będzie to kalendarz cosplayowy, albo na przykład kalendarz ode mnie. Wielu cosplayerów w tym czasie wydaje swoje kalendarze, jak i również ja mam swój, więc tutaj możecie zobaczyć mój kalendarz, który przez 12 miesięcy będzie na was patrzył i mówił: działasz, nie opierdzielasz się, kończy ten kostium. Wiem, że wiele osób co roku zamawia takie kalendarze jako prezent świąteczny, sprawdzają się, więc wydaje mi się, że również wam je polecę. Jakbyście mieli ochotę na mój kalendarz, to wszystkie linki są na dole w opisie, będzie mi naprawdę bardzo miło. Kolejnym świetnym pomysłem na podarunek będzie na pewno rolka pianki Ewa lub Worbli. Są to materiały termoplastyczne, które praktycznie każdy cosplayer wykorzystuje w swoich kostiumach. Można je kupić w różnych rozmiarach, kolorach i grubościach, więc wydaje mi się, że będą one odpowiednie na każdą kieszeń. Duże rolki tych materiałów kupicie wyłącznie na internecie, na przykład w sklepie koskon.pl czy Coscraft. Takie pianki trzeba na czymś ściąć, więc wydaje mi się, że kolejnym fajnym prezentem będzie duża mata do cięcia. Takie maty widziałam na przykład w Empikach, ale o wiele tańsze i większe rozmiary możecie kupić w sklepach plastycznych. Są one świetną podkładką pod każde miejsce pracy, jak i również przez fakt, że są one samoleczące. Więc jeżeli taką matę przetniemy nożykiem, jakimś ostrym właśnie ostrzem, to potem ta mata po jakimś czasie się po prostu zasklepi. A skoro mowa o cięciu, to wydaje mi się, że nie ma lepszego prezentu dla osoby, która bardzo często szyje, jak dobre nożyczki krawieckie. Wbrew pozorom takie nożyczki mogą być naprawdę kosztowne, ponieważ ich cena może się wahać około 100 paruset złotych, więc to naprawdę jest dość inwestycja, ale z drugiej strony takie nożyczki są naprawdę niezastąpione przy pracy. Są niezwykle ostre i tak wyprofilowane, że świetnie nadają się do cięcia płasko leżącego materiału. Moje życie bardzo się zmieniło, odkąd kupiłam te nożyczki, więc wszystkim polecam tą zmianę. Ostatnim pomysłem na dziś będą organizatory. Wszelkie plastikowe pudełka, tuby, kuferki, specjalne pojemniki na nici czy bębenki. Cokolwiek, co pozwoli waszym cosplayerom na utrzymanie porządku w ich warsztacie. To chyba wszystko, co w tym momencie przychodzi mi do głowy w tej bardzo długiej liście przydatnych cosplayowych cosiów. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę pomogłam wam w dobraniu prezentów dla waszych najbliższych. Wydaje mi się, że bardzo rozsądne będzie podesłanie tego filmiku waszym rodzicom czy znajomym, którzy potrzebują nieco wsparcia w przygotowaniu podarków. Jeżeli chcecie, żeby Mikołaj trafił do was w tym roku z fajnym prezentem, to lajkujcie, udostępniajcie, niech ten filmik leci w świat. A żeby było wam jeszcze łatwiej, linki do większości przedmiotów zostawiam na dole w opisie. Dziękuję wam serdecznie dzisiaj za oglądanie i życzę wam naprawdę cudownych świąt, samego świetnego żarcia, miłych rozmów, fajnych prezentów, ogólnie odpoczynku i może mniej tych wszystkich ciociobabci, które przychodzą i pytają: a masz tam jakąś panicę? A jak tam studia? A do roboty byś się wziął? Może mniej tego, a więcej, wiecie, po prostu kurde spokoju. Jak zawsze z tej strony możecie mnie subskrybować, tu będzie mój Patronite, a z tej strony będzie więcej moich filmików. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj i już może się zmywam, ponieważ zaraz zjem całą paczkę tych pianek, więc... Buźka!